Dzień dobry Ken, dzień dobry Muni, dzień dobry Marta. Good afternoon, Ken. Good afternoon, Muni. Good afternoon, Marta. To jest sesja dla Kena. Muni wejdzie pod hipnozę za Kena i Marta będzie tłumaczyć. This session is for Ken. Muni will go under hypnosis for Ken, and Marta will be translating. Ken, może rozpoczniemy od twoich pytań. Co chciałbyś sprawdzić pod hipnozą? Co się dzieje? Ken, let's start with your questions. What would you like to check under hypnosis? So do you want me to ask my first one? Możesz czytać lub mówić. You can either read or you can just speak. Okay. So I've got all my questions here. So the first one is why do I have a fear of financial failure? Dlaczego boję się porażki finansowej? Next. Go ahead. Oh, next. Where is my fear from? It seems to be the default position for me. Whenever I have external stimuli, I have fear. Like, uh-oh. You are like frozen. Yeah. Skąd pochodzi mój strach? Kiedykolwiek mam coś mnie stymuluje z zewnątrz, zaraz się boję. Go ahead. Okay. Sometimes I am afraid of people or groups of people. Like we've got a new neighborhood gathering of men coming up in a month, and I'm like, uh-oh. Like that. There's also a fear of being in social situations with people. Czasami boję się pojedynczych osób, a także grup ludzi. Za miesiąc mamy spotkanie mężczyzn z naszego osiedla i boję się tam iść. Boję się być w takich sytuacjach z innymi ludźmi. Okay. And then I have this fear of rejection, especially when it comes with to customers. Like I'm afraid that customers are gonna reject me. We don't want anything from you. We don't like you. We don't like your price. You know, I could tell a story about this fear that stops me even before I get started, or at least it's confronting. It's confronting from early on. Boję się, skąd pochodzi mój strach przed odrzuceniem. Czasami boję się rozmów z klientem, że klient odrzuci mnie, powie, że czy cena jest za duża, czy jakiś inny powód da. Po prostu boję się skonfrontować. Okay, go ahead. Okay. Yes. So I'm past the fear now. Where do my perfectionist characteristics come from? I'm often confronted because I can't see a way to do something that matches my perfectionist expectations. Skąd pochodzi moja perfekcjonistyczna osobowość? Czasami boję się coś zrobić, bo boję się, że nie będzie to perfekcyjne. Okay, go ahead. Why do sometimes I procrastinate and then work so much better when I'm under pressure? Like I do my best work under pressure, but it creates a lot of anxiety for me that's self-created. Dlaczego odkładam pracę na później i potem pracuję lepiej pod ciśnieniem? Pod ciśnieniem wykonuję pracę dobrze, aczkolwiek powoduje to dużo stresu. Okay, go ahead. I don't know if this is a why or a how question, but back to the sleep. I've had some level of sleep problems or insomnia since 2016, and how can I resolve that? Nie wiem, czy to jest pytanie dlaczego, ale mam problemy ze snem od 2016 roku i chciałbym rozwiązać ten problem. Go ahead. Why do I usually put others' interests in front of my own? Dlaczego stawiam innych ponad siebie? Go ahead. I am oftentimes reactive. I can raise my voice
I get upset. I can be loud. And I'm interested in how to stop reacting. Dlaczego często reaguję szybko? Dlaczego czasami podnoszę głos? Czasami jestem zły, czasami jestem głośny. Jak to wstrzymać? I would like, sometimes I eat because I'm feeling stressed. Like it's a comfort, but eating out of comfort, not eating because I'm hungry. And I would like to stop doing that. So that it feels like this void I need to fill with food to make me feel safe. Dlaczego jem pod wpływem stresu? Co za tym stoi? Jak mogę sobie z tym poradzić? Czasami czuję się to jakby wypełnienie pewnej pustki i poczucie komfortu. Okay, go on. Okay, I have a problem with disappointments and being stopped or confronted by either experiencing a disappointment or perceiving that I'm going to experience a disappointment. And sometimes it will kind of stop me from proceeding. This happens mostly in business. It'll stop me from proceeding and talking to someone. It'll stop me in proceeding from talking to a new customer or engaging with a new customer because I get like almost paralyzed by expecting to be disappointed. Dlaczego mam problem z rozczarowaniem lub byciem blokowanym, że spodziewam się, że albo doświadczam rozczarowania, albo spodziewam się tego rozczarowania i przeważnie jest to w życiu biznesowym. Blokuje mnie to nieraz przed rozmową z klientami i paraliżuje mnie te rozczarowanie. Okay, go ahead. I think when we were talking earlier, Monier, before you came on, Kasia was talking about, we were just kind of preparing for the session, and she was talking about, you know, when we feel love, we're very comfortable and feel very safe. And what came up for me is I don't feel self-love. And so the person I bring out into the world oftentimes doesn't feel comfortable or safe because it's not here. Przed sesją rozmawialiśmy z Kasią i Kasia zapytała, czy kocham sam siebie i ja nie czuję tej miłości do samego siebie i czuję, że osoba, którą pokazuję dla świata nie jest tą pewną osobą, bo nie kocha się sam. Okay. Okay, and then the last one is sometimes I feel like I can't handle what's coming or what's expected of me here, even though I never can't handle what's in front of me ever. But sometimes I have this like, even though when it's in front of me, I handle it like a champ without problems. Czasami czuję się, że nie poradzę sobie z tym, co ma nadejść albo co jest oczekiwane ode mnie, pomimo tego, że wiem, że jestem wystarczająco silny, żeby poradzić sobie ze wszystkim zawsze i zawsze sobie z tym wszystkim radzę, jak już do mnie przychodzi. Ken, zauważyłam, że nosisz okulary. Chcesz sprawdzić, dlaczego masz problem ze wzrokiem? Ken, I noticed you wear glasses. Would you want to check why you wear glasses? Why you have issues with your eyesight? Sure. Tak. Okej, dobrze. Muni, masz jakieś pytania? Muni, Tak.
A czy są jakieś dolegliwości cielesne w stylu problemy z kręgosłupem, pojawiające się nie wiadomo skąd siniaki, bóle głowy, bóle kolan, stawów, czy coś takiego jest? Czy coś, co się powtarza regularnie? Is there any issues with physical health or anything happening regularly? Any issues with spine, with like bruises coming and going, with your knees, with your ze stawami, z kolanami, z kręgosłupem, z siniakami, with your ligaments, with your with anything, any issues? Okay, so I'm very healthy, Jestem bardzo zdrowy. but I have been experiencing hair loss. Okej. Ale tracę włosy. And thinning of hair. That might be due to my diet because years ago I became vegetarian. And but my doctor tells me that my blood type, I need to eat meat. Myślę, że to cienienie włosów może być pod wpływem mojej diety. Kilka lat temu przeszłem na wegetarianizm, ale mój lekarz mówi mi, że przy mojej grupie krwi potrzebuję jeść mięso. Jaką grupę krwi masz? What's your blood type? O positive. Zero plus. What else can I tell you? In the winter, I get very dry skin on my hands. They split and crack. Zimą mam bardzo suchą i pękającą skórę na palcach, na rękach. I've been experiencing some. I had COVID back in August, and I've been experiencing some COVID brain, mind fog. I call it a lack of access. Like I know the information's up there, but when I'm talking, I can't find it in the library. And I've got a very sharp mind and almost photographic. And it's, I struggle with not being able to find the information when I'm speaking to someone more on a professional level, but it also affects me personally. W sierpniu przeszłem COVID i od tamtej pory mam problem z taką mgłą na mózgu, że wiem, że informacje są w mózgu, ale ciężko mi jest je przekazać. I czasami jak rozmawiam z osobą, wiem, że to tam jest, ale nie mogę tego wydobyć z siebie. Bardziej jest to na poziomie biznesowym, profesjonalnym, ale też na poziomie personalnym. Okej, czy brał szczepionkę? Did you take the COVID shot? No. Nie. Okay. To wszystko? No more questions. No more questions? Yeah, I think so. I'm very, my body's very strong and healthy. Awesome. Moje ciało jest bardzo mocne i zdrowe. Super. Great. Ken, poproszę Cię o wyłączenie mikrofonu na czas sesji. Będziesz wszystko słyszeć. Ken, can you please mute your microphone for the duration of the session? You'll be able to hear everything. I teraz wprowadzę Muni pod hipnozę. Kasia will bring Muni under hypnosis now. Muni, weź parę głębokich oddechów i z każdym wydechem pozwól swojemu ciału opaść, relaksować się. Z każdym wydechem pozwól swoim myślom, odczuciom wyjść ze swojego ciała. Twoje ciało robi się przyjemnie ciężkie, zrelaksowane. Teraz policzę od 5 do 1 i z każdą z tych cyfr Twoje ciało będzie rozluźniać się bardziej i bardziej. 5. 4. 3.
Teraz policzę od 1 do 3 i na 3 połączysz się z ciałem subtelnym Kena. On the count of 3, Mooney will connect with Ken's spirit. 1, 2, 3. Jesteś tam. Co widzisz, Muni? Gdzie jesteś? What do you see, Mooney? Where are you? Jest teren pustynny. It's a desert. W jednym miejscu i jak na wodzie są takie, rozchodzą się fale, są takie kółka. In one spot, it looks like water, and there's like waves, like circle waves moving. Ale to jest piasek. But it's sand. I to miejsce to jest takie ruchome piaski. To tam się zapada w to. To jest ruchome. It's like moving sands. It's collapsing in there. It's moving. Tam jest postać. W środku tych kółek, tych rozchodzących się fal jest postać, tylko jej głowa jest widoczna, a reszta jest pod piaskiem. In the middle of those circling, of those like spreading circle waves, there's a posture there, but you can only see the head. The rest is covered. Chcę, żebyś sprawdziła tej istoty oczy, DNA. Kto to jest? I want you to check that person's DNA, their eyes. Who is it? To jest Ken. It's Ken. A gdzie jest ciało fizyczne Kena? Where is Ken's physical body? W aktualnej inkarnacji. In current incarnation. Na Ziemi jest w czasach obecnych razem z nami. He's on Earth in the current times with us. Jak on się czuje, będąc zatopionym w piaskach ruchomych po szyję? How does he feel being covered in those moving sands up to his neck? Jest przerażony. He's afraid. I jest taki, już jest ten piasek sparaliżowany. And he's paralyzed by the sand. Pod spodem, pod tym piaskiem nie może się w ogóle ruszać. Jest unieruchomiony. He's unable to move under that sand. Co powoduje unieruchomienie tego ciała pod piaskiem? What is causing being unable to move under that sand? Ten piasek się układa tak drobniuśko wokół jego ciała i powoduje, że pod spodem, pod tym piaskiem ruchomym jest jakby ten piasek bezpośrednio przy jego ciele jest jak beton, taki zastały. The sand is like forming, aligning with his body, and it's as stiff like cement. Dobrze. I tam odchodzą takie kanaliki od tego, w piasku takie od jego ciała odchodzą takie kanaliki drobne. Widać takie drogę, takie kanaliki jakby korzenie, ale to są kanaliki, gdzie piasek jakby przepuszcza. And coming from his body in that sand, there's like tiny tunnels. It looks like a rooting system, but it's actually tiny tunnels, and the sand is letting through them. Te kanaliki są po całym ciele? Are those tunnels along his whole body? One nie są. One są wokół ciała i odchodzą od ciała
w różnych miejscach. Tak. They're surrounding the body and they're like spread from the body in different spots. Ile ich jest? How many of them are there? 328. 328. Co one robią? Skalnym ciałem, subtelnym? What do they do with Ken's subtle body? Tamtędy sączy się jego energia. Z ciała tamtędy uchodzi. Jego energia uchodzi z ciała energetycznego tymi kanalikami. His energy is being taken away through those channels. Ile procent energii w tym momencie ma Ken? How many percent of energy does Ken have at this moment? 38. 38. Rozumiem. Jak długo Ken jest w tej przestrzeni uwięziony? How long has been Ken trapped in that space? 272 lata. 272 years. Co jest najbardziej świadomą częścią Kena? What is the most conscious thing about Ken? Part of Ken. His heart. Moni, pozwolisz mi porozmawiać z Kenem poprzez to serce? Tak. Moni, can I talk to Ken through that heart? Yes. Na 3. 1, 2, 3. Ken? 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 Jestem. Cześć. I'm here. Rozpoznajesz mnie? Wiesz, kim jestem? Hi, do you recognize me? Do you know who I am? Jakoś znajoma mi jesteś, ale cię nie rozpoznaję. Some kind of friend, but I don't recognize you. Moje imię jest Kasia. Ja przychodzę z roku 2022 i jestem znajomą Kena fizycznego. My name is Kasia and I come from year 2022 and I'm physical Ken's friend. Dobrze, witaj. Powiedz Okay, mi, hello. Powiedz mi, gdzie się Ken znajdujesz? Tell me, Ken, where are you? Ciężko to powiedzieć. It's hard to tell. Widzę przed sobą tylko pagórki piachu. All I can see is sand hills in front of me. Ugrzązłem tutaj po And I got środku. stuck here in the middle. I jak się czujesz? How do you feel? Boję się, że to mnie będzie dalej wciągać. I'm scared. I'm afraid it will be pulling me in more, that it will choke me. A jak długo tam już jesteś, w tym piasku uwięziony? How long have you been there in that sand, trapped in that Bardzo długo, bardzo długo. Nikt nie przychodzi z pomocą. Ty jesteś pierwsza. Very long. Nobody's coming to help me. You're the first. Czy ktoś cię odwiedza? Does anybody visit you? Nikt. Nobody. Okay. Ken, chcesz się uwolnić? Ken, do you want to free yourself? Oczywiście, że chcę się uwolnić. Fantastycznie. Of course I want to free myself. Wiesz, jak kreujemy rzeczywistość? Do you know how we create reality? Swoją myślą. With your own thought. I chcę, żebyś sobie teraz wyobraził taki latający dywan nad tą pustynią. I want you to imagine a flying carpet above that desert. Widzisz go? Do you see it? Tak. Fantastycznie. To teraz policzę od 1 do 3 i ty się znajdujesz, wskakujesz na ten dywan. Dobra? Fantastic. Now I'll count from 1 to 3 and you'll get on that carpet. Ale ten piasek mnie nie puszcza. Nie mogę nawet najmniejszym palcem ruszyć. But that sand is not letting me go. I can't even move my smallest finger. Na 3 rozkażesz temu piaskowi, że cię ma w tym momencie puścić
i cały piasek się rozchodzi. On 3, you'll tell the sand that it has to let you go. It has to let you go right now, and this whole sand will spread apart. Na 3. Raz, Okej. 2, 3. Puszczacie i wskakujesz na dywan. It's letting you go, and you're jumping on the carpet. Jesteś na dywanie? Jestem na dywanie. Are you on the Brawo. carpet? Yes, I'm on the carpet. I jak się czujesz? How do you feel? Dziwnie, ale Weird. dobrze. But good. Okej. Możesz poruszać rękami, głową, szyją. Mogę. Fantastycznie. Mogę Can you wszystkim move? ruszać. Can you move with your hands, your neck, your head? Yes, I can move everything. Cudownie. Cudownie. Wonderful. Teraz Ken chce, żebyś przeskanował swoje ciało od góry do dołu i jeśli coś jest w tobie, co nie należy do ciebie, będzie świecić na czerwono. Ken, I would like you to scan your whole body from top to the bottom, and if there's anything that does not belong to you, it will shine red. Raz, 2, 3. Coś się zaświeciło na czerwono? Is there anything red? Oglądam, ale nie widzę. I'm looking at myself, but I can't see anything red. Okej, dobrze. Ken, rozłącz się na chwileczkę całkowicie od Muni. Na 3. Okay. Okay, good. I can't disconnect from Muni on 3. Raz, 2, 3. Muni, jak się czułaś przepuszczając Kena? Muni, how did you feel letting Ken through? Dobrze. Good. Dobrze. Powiedz mi, jak wyglądało życie Kena fizycznego, jak jego ciało subtelne było pod piaskiem, które... Tell me, how did physical Ken's life look like when his body was under the sand? Takie trochę sparaliżowane to życie, takie zostałe w schematach. Paralyzed from life and very like stiff w schematach. Jak to przetłumaczyć? Like more functional. Like Yeah, was like more functional. Not living. I takie stawianie sobie zasad, kierowanie się tymi zasadami jako punkty orientacji. Like setting your rules and living by those rules as like the point of your orientation. Ale też często taki brak działania i podejmowania ryzyka wynikający z wewnętrznego takiego sparaliżowania, strachem. But also the lack of doing or the fear of taking a risk caused by this being paralyzed. Strach przed porażką. A fear of disappointment, fear of being let down. Ken właśnie powiedział, że ma na przykład lęki przed poniesieniem finansowej porażki. Ken did mention he has a fear of financial failure. Przed podejmowaniem decyzji i przed konsekwencjami z tych decyzji. Takie to, co znajome, to dobre, ale jeżeli jest jakiś obszar nieznajomy, że trzeba by było wejść w obszar ryzyka poprzez jakąś decyzję, to raczej nie. It's fear of decisions and consequences. It's more of like if fear of taking the risk of making some kind of decisions. Ken właśnie powiedział, że nie lubi być rozczarowany i jeśli na przykład sytuacja wymaga
skonfrontowania kogoś z niezrobionym na przykład zadaniem w pracy, to ma lęk przed skonfrontowaniem z tej osoby. Ken mentioned he has a fear of confronting people. Like if there's something that is not done the correct way, he has a fear of confronting the person. Tak, i przed błędami. I przed błędami, które ktoś inny zobaczy, dostrzeże. Yes, and there's a fear of mistakes that somebody else might see and realize. Dobrze. Muli, jak widzisz teraz Kena na tym dywanie? Moni, how do you see Ken on that carpet? Trochę się boi na nim być, bo on jest w przestrzeni nad tym obszarem, ale jest bardzo radosny, że jest wolny, że jest swobodny, że może ruszać całym ciałem. He's a little afraid to be on that carpet because he's floating above, but he's very happy that he's free and he can move his body. Fantastycznie. Fantastic. Czy ma jakiś lęk w sobie? Jeśli ma, świeci na czerwono. Is there any fear in him? If there is, it's lighting up red. Ma lęk. Ma lęk straty i lęk odrzucenia w sobie. There is a fear of loss and there's a fear of being rejected. Ile procent lęku ma w sobie? How many percent of the fear does he have? 74%. 74%. Gdzie ten lęk jest skumulowany? Where is that fear accumulated? Są jeden nad drugim w formie takiej okrągłej plamy szarej i są na środku klatki piersiowej na wysokości serca. To jest strach przed odrzuceniem i poniżej niego jest strach przed utratą. Zaraz poniżej niego taka następna okrągła plama. So the fears are in form of like gray round stains, and they're in the middle of the chest, on the heart level, and the fear of being rejected is on top, and the fear of loss is underneath. They're both in the form of round gray stains. Powiedz Kenowi subtelnemu, żeby swoimi rękami pozbierał cały ten lęk odrzucenia i straty i wyrzucił na ten piasek. Tell subtle Ken to collect all that fear with his hand and throw it on that sand. Robi to? Did he do it? Są na piachu. They're on the sand. Już się czuję. Piach je wciągnął. The sand swallowed it. Okay. Czuje się bezpiecznie na piasku? Na dywanie? Does he feel safe on the carpet? Nie czuję teraz żadnego strachu u niego. Fantastycznie. I don't feel any fear in him. Okay. Moni, powiedz mi, co to jest za piasek i co to za odnogi były przypięte do jego ciała? Moni, tell me, what is that sand and what were those tunnels connected to his body? To nie były żadne odnogi przypięte. Ten piasek jest technologią. On pod spodem dopasowuje się do kształtu ciała energetycznego i potem tworzą się i tak jakby go zacementowuje w tej formie. Potem tylko powstają takie bardzo cieniuśkie kanaliki, którędy ta energia jest usuwana z ciała energetycznego.
the sand is a technology, and those little tunnels, they were not connected to his body. The sand forms right along his body, and it's kind of like cementing him, and then those little tunnels are being created. Ken powiedział, że mu schną ręce w zimie. Co jest przyczyną tego? Ken said that his hands are the skin on his hands is very dry in the winter. What's the cause of that? Niewystarczająca ilość jego własnej energii w ciele energetycznym. Jest zakłócona energetyka i po prostu ciało fizyczne reaguje też na to. There's not enough of his own energy in his own physical body. The energy is disrupted, and that's what is causing it. Dobrze. Powiedziałeś, że te kanaliki zabierały mu energię. Jaki rodzaj energii, w ilu procentach? You said those tunnels were drawing his energy. What kind of energy and how many percent? Widzę jeszcze, że od rąk nie odchodziły żadne kanaliki, tylko w innych miejscach, ale nie od samych rąk i palców. I to z tych kończyn górnych właśnie energia spływała w dół, czyli w palcach było jej najmniej. I can see that there was no tunnels coming from his hands, and those upper extremities had the energy being drawn down, and there was least energy in his hands. Ile procent energii miał w rękach? How many percent of energy did he have in his hands? 27 do 29. 27 to 29. I wtedy to były te momenty, gdy były te ręce najbardziej takie suche. And that's where the moments when his hands were the most dry. Dobrze. Jaki rodzaj energii był wyciągany z Kena i w ilu procentach? What type of energies were drawn from Ken, and how many percent? Energia kreatywna, wyrażania siebie, 37%. Creative energy, being able to express yourself, 37%. Energia sprawcza, energia sprawczości, 37 do 39, czasami nawet 42. Causative energy, 37 to 39, and sometimes even 42%. Energia mentalna, 18 do 24. Mental energy, 18 to 24. Energia seksualna, 22. Sexual, 22. Energia miłości, 3,5. Energy of love, 3.5. Okay. I gdzie ta energia dalej uchodziła? Where did that energy go from there? Ona spływała na dół tymi kanalikami i tam jest taka 1,5 metra pod nim, znajdowała się taka kamfora potężna i tam te kanaliki do niej dochodziły. I ona się napełniała. That energy was being drawn down, was coming from him down on the bottom, and on the bottom there was like a big pot, and the energy was filling that pot. Do czego była używana energia Kena? What was his energy used for?
Tam są takie korytarze głęboko. Tymi korytarzami można było dojść do tej kamfory i stamtąd były te kamfory wymieniane. I one były zabierane do pojazdów. Chodziło o zasilanie pojazdów energią, ale również jakichś specjalistycznych urządzeń. Coś chodziło o badania DNA. On the bottom there was like hallways that were leading to that big container that was collecting the energy, and that those containers were being switched, and the full containers were taken away to energize some kind of vehicles and some kind of special urządzenia. DNA tests or something like that. It was used for DNA tests, and it was for a special like equipment. Dobrze. Jakie pojazdy używały na energię? Kosmiczne? What vehicles? Samochody? Yeah. What vehicles? What equipment was using Ken's DNA? Do poruszania się w przestrzeni międzyplanetarnej. To move around in space between planets. Wokół Ziemi. Around the Earth. Te eksperymenty na DNA. Jakie są eksperymenty na DNA? What were the DNA experiments? Around the Earth. Łączenie DNA ludzkiego z innymi. Też rozkładanie tego DNA na cząstki pierwsze, analiza, usuwanie części DNA, zastępowanie tych części tego DNA właśnie obcymi. Jakby celem było stworzenie idealnego DNA, idealnej nici DNA, która ma wszystkie zasoby. So the goal was to connect human DNA with other DNAs. They were analyzing the DNAs. They were removing parts of the DNAs and substituting those parts with a different DNA. The goal was to create perfect DNA. Czy takie DNA było stworzone? Was that perfect DNA created? Nie, jeszcze nie. Nie udało się. Not yet. W trakcie. Cały czas eksperymentują. They're still experimenting. Okej. Zaraz się dowiemy, kto eksperymentuje na energii. Okay, we'll find out in a second who is experimenting on Ken's energy. Co ten zapadający piasek miał stymulować w Kenie? What those moving sands were supposed to stimulate in Ken? Pierwotną traumę miał utrzymywać i uczucie niepewności, strachu, lęku podtrzymywać na tym samym poziomie. It was supposed to keep his original trauma, and it was supposed to keep his fear, his not being able to be sure of himself, and his fear and his strach i lęk to samo, prawda? Yes, fear. Yeah, so just basically keep his fear. Keeping him in fear. Keeping him in fear. Okay. To wtedy najwięcej energii tracił, gdy był w stanie strachu. That's when he was losing the most energy, when he was in fear.
A dlaczego Ken odkładał pracę na później, a pracowało mu się lepiej pod presją? Why did Ken procrastinate with his work and then worked better under pressure? Nie pracowało mu się lepiej. Chodzi o to, żeby był w stresie i wtedy traci więcej energii. He didn't work better. It mattered that he was under stress, and that's when he was losing the most energy. A dlaczego Ken nie może spać? Why can't Ken sleep? W nocy jest największy podczas snu, gdy ciało fizyczne jest zrelaksowane i umysł śpi, wtedy jest najlepszy moment na pobieranie tej energii. Ona wtedy płynie tak jednostajnie, ciurkiem. When the physical body is sleeping and the mind is sleeping, it's the best time to draw most energy. That energy is coming out with like a steady stream. Ile procent energii zabierali mu w nocy? How many percent of energy was taken away at night? 75, 76 nawet. 75, 76 at times. Jak on się czuł rano, jak wstawał? How did he feel in the morning when he was getting up? Wyssany z energii, wymęczony, taki niewyspany, przemęczony. Tired, exhausted. He had lack of sleep. He was just overworked, like tired. A dlaczego Ken zajadał stresy? Mówi, że po prostu czasami objadał się. Why is Ken a stress eater? He says that at times he's overeating. Stymulacja pierwotnego instynktu polegającego, że gdy jako niemowlę dostawał mleko od matki, to go dokoiło, wyciszało, dawało poczucie bezpieczeństwa. It's a stimulation of his like original instinct. When he was a newborn, he was getting his mother's milk. That was making him calm. That was making him secure. Dlatego, że nie miał tego bezpieczeństwa, że jego ciało subtelne było w niebezpieczeństwie i dlatego fizycznie po prostu zajadał to, żeby się czuć lepiej, tak? So is it because his subtle body was in danger? So he was, and he didn't have this secure feeling. That's why he was overeating in a physical body. Tak, to była właśnie kompensacja polegająca na tym, że ciało energetyczne jest cały czas w stresie i to przekłada się na plan fizyczny właśnie w takim sposób, że próbuje to na planie fizycznym skompensować, tak jak jako niemowlak się nauczył, ale nie jest w stanie tego skompensować, bo problem ciągle trwał. Yes, it's a way of compensating because his spiritual body was under stress. He tried to compensate it with eating, get that safe feeling, but it's not possible because the problem still exists. Czy Ken subtelny jest gotowy do pójścia do przeszłości i do wiedzenia, co się wydarzyło w jego przeszłości, jak doszło do tej traumy, którą nosi w sobie? Co to jest za trauma? Is subtle Ken ready to go back in the past and see what was the trauma, what caused the situation that he was in now? Tak, jest gotowy. Trzyma się mocno tego dywanu i jest gotowy. Yes, he's ready. He's holding on tight to the carpet and he's ready to confront it. Okay, na 3 idziemy tam. 1, 2, 3. Okay, let's go there on 3. Który jest rok? What year is that?
1749. 1745. Ile to jest wcieleń przed obecnym wcieleniem? How many incarnations is it before this one? 12. 12. Ile razy Ken reinkarnował na Ziemi? How many times did Ken reincarnate on Earth? 15 732. 15,732. Ken jest chłopcem, dzieckiem, mężczyzną. Kim jest? Is Ken Chłopcem. is Ken a boy, a child, a man? He's a boy. Ile lat ma? How old is Między he? 7 a 9. Between 7 and 9. W jakim kraju mieszkał? What country did he live in? Georgia. 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 I jak miał na imię? What was his name? Sasli. Sasli. I co się działo? Co się wydarzyło? What happened? Jest z ojczymem na polowaniu. He's on a hunting. He's hunting with his stepfather. I pobiegł gdzieś dalej na to są jakieś moczary. Jest jakaś podmokła łąka, ale jakieś bagniska. He ran off to some kind of like wetlands. It was some kind of field with wetlands. I nie może się stamtąd wydostać. Jakby zapada się w to. He can't get out there. He's like being swallowed in. I woła tego swojego ojczyma, woła pomoc, woła, żeby do niego przyszedł w jego kierunku. He's calling his stepfather to come and help him. He's calling for help. I tamten idzie w kierunku, skąd pochodzi ten krzyk, ten odgłos i widzi go z daleka, ale widzi go. The stepfather is coming towards where he can hear him screaming. He can. It's very far, but he can see him. Pomaga mu? Zbliżył się do niego. Jest tak na takie 5 metrów od niego. Is he helping him? Yes, he's coming. He's closer. He's about 5 meters away from him. Mówi do niego, żeby się złapał jakichś leżących może gałęzi i próbował się wyciągnąć. He's telling him to grab some kind of like laying branches and try to pull himself out. Ale przygląda mu się. Like he's looking at him. Chciał pomóc, ale zmienił zdanie. He's looking at him. He's observing him like he would want to help him, but he changed his mind. Zmienił zdanie. Odwrócił się i odchodzi. He changed his mind. He turned around and he's walking away. I co się stało? Powiedział, że jesteś dobrym chłopcem, ale nie mogę ci pomóc. He said, "You're a good boy, but I can't help you." Bo jeżeli podejdę do ciebie, pomogę ci i mi się coś stanie, to nikt nie pomoże już twojej mamie. Nikt nie będzie mógł się nią zaopiekować.
Because if I come and help you and something happens to me, and nobody will help your mom, nobody will be able to take care of her. Mhm. I co, on tam umiera na tych I on w tym momencie powstaje trauma, w tym momencie trauma odrzucenia, pozostawienia na lodzie. I zaraz za nią powstaje trauma straty, że uświadamia sobie, że nigdy nie zobaczy już swojej mamy, że to już koniec. At this moment, he has the trauma of being abandoned, being pushed away, and he's realizing that he's never gonna see his mom again. W tym momencie był już po szyję, w tym bagnisku. At that moment, he was up to his neck in those wetlands. I on tam umiera? Does he die there? Tak, dusi się, wciąga go, bagnisko go wciąga kompletnie. Yes, he chokes himself. That wetland is submerging him completely. Gdzie ta trauma się znajduje w jego ciele? Where in his body is that trauma? To były te dwie ciemne plamy okrągłe w pośrodku klatki piersiowej. It was those two dark stains in the middle of his chest. Dobrze. Monię, czy chcę, żebyś sprawdziła oczy tego ojczyma? Czy to był człowiek? Monia, I want you to check the eyes of that stepfather. Was that a human? To był człowiek, ale był podpięty, był wpływ na niego. Yes, that was a human, but there was something connected to him. There was an other influence. I on chciał już się od początku tego chłopca pozbyć. Nie pasował mu od początku. And he wanted to get rid of that boy from the beginning. He didn't like that boy from the beginning. Bo matka poświęcała mu zbyt dużo uwagi. Była w nim taka zazdrość, takie, że przeszkadza tu ten chłopiec, że jest niepotrzebny, ten jej syn. There was a lot of jealousy. The mother was spending too much time, giving too much attention for the boy, and he felt the boy was not needed there. Dobrze, powiedziałaś, że tam była ingerencja. Jak to się stało, że jego ciało subtelne było na tym piasku, oddzielone od duszy? You said there was an interference. How did it happen that his body was in the quicksands, separated from his soul? Jest monolog subliminalny z jego myśli w momencie zapadania się. Proszę, zatrzymaj to. Proszę, pozwól mi zobaczyć jeszcze mamę. Pozwól mi się chociaż z nią pożegnać. Zatrzymaj to, żebym się nie zapadł. There was a subliminal monologue in his thoughts. He was saying, please stop this. Please let me see my mom. Please let me say goodbye to my mom. I do kogo się modlił z sali? O kogo prosił o pomoc? Who was he asking for help? Boga. God. Chcę, żebyś zawołała tego Boga. I want you to call this God. Przyszedł? Nie ma żadnego Boga. There was no God. Kto przechwycił informację, prośbę? Who took over that plead? Ten byt, który telepatycznie miał wpływ na ojczyma cały czas. That entity that was influencing the stepfather telepathically. Ten byt stoi przed tobą. Kto to jest? That entity is right in front of you. Who is it?
Asaso. Asaso. Jaka to jest rasa? Gadzia. Gadzi byt. It's a reptile entity. Rozumiem. Powiedz mi, jak jeszcze ta trauma wpłynęła na życie obecne Kena? Tell me, how did that trauma affect Ken's present life? Przez wszystkie następne wcielenia nosił w sobie tą traumę. He was carrying that trauma in all of those reincarnations, or next reincarnations. Był nieco wycofany ze socjalnych kontaktów. He was disconnected from like social events, social contacts. A jeśli dochodziło do socjalnych kontaktów, to raczej był taki wyciszony właśnie, bardziej taki obserwujący, tak obawiający się reakcji innych na siebie. When those social interactions happened, he was more like reserved, more quiet, more of an observer. Ken właśnie powiedział, że obawia się ludzi, spotkań grupowych z ludźmi. Ken did mention that he has a fear of people, of social engagements. Ale obawy, tak tutaj wychodzi obawa reakcji innych na siebie. Wynika to z takiego poczucia bezpieczeństwa w sobie. It's more of a how others will react to him. It's not being able to be secure with himself. Because of the low self-esteem. Low self-esteem. I takie strach przed brakiem akceptacji, strach przed odrzuceniem jego osoby, który w tym momencie był irracjonalny, ale jednak paraliżował go i jego zachowanie, bo to ta trauma się aktywowała. There was a fear of being rejected, fear of not being accepted. It was irrational, but at those moments, that's when that fear was like activating. That's where that trauma was activating itself. Okej. Dobrze. Moni, powiedz mi, dlaczego Ken stawiał innych ludzi na pierwszym miejscu, a siebie zawsze na drugim? Why did Ken put others ahead of himself? Są dwa powody na to. There's two reasons. Pierwszy to jest aktywowana trauma, gdy został po raz pierwszy wtedy odrzucony, porzucony, na pastwę losu zostawiony. First, it was that trauma that of being abandoned, of being rejected, when he was left to fend for himself. A drugi powód to brak spójności ze sobą, brak połączenia ze swoim ciałem energetycznym, ze swoją duszą, więc nie mógł czuć swojej miłości, swojej mocy i od wewnątrz dać sobie poczucie bezpieczeństwa i siłę. And the second was not being to be one, not being connected with his soul, not feeling that love, not feeling that power, not being the low self-esteem, not being able to feel secure with himself, confident. Dobrze. A dlaczego Ken reagował złością, podnosił głos? Why did Ken react with anger? Why did he raise his voice? Wyuczone zachowanie na planie fizycznym, wynikające z nieświadomości swojej istoty, swojego połączenia ze sobą.
It was a learned behavior. It was a result of being nieświadomości połączenia ze sobą, tak? Being unconscious. Unconscious of being connected with yourself. Spirit. Dobrze. Co jest przyczyną utraty włosów? What is the reason for losing hair? Niewystarczająca ilość energii życiowej, która wspiera funkcje witalne w ciele. Not enough of like vital energy that supports the vital. I ona dodatkowo była wspierana tym robieniem wszystkiego na ostatnią chwilę, które powoduje stres i pod wpływem tego stresu, pod wpływem terminów bardzo duży zasób energii jest potrzebny, żeby wyrobić się na czas, żeby zamknąć projekt i to odciągało jeszcze tą resztkę tej energii życiowej, tej witalnej energii z korzeni włosów, tak, z najsłabiej ukrwionych punktów. It was because also the reason because of procrastination, because putting that work away for later, and that was causing more stress, and then more energy was drawn from him, and the energy was drawn from his hair. And that was causing that vital energy to decrease as well. A co jest przyczyną problemów ze wzrokiem? What is the cause of the eyesight problems? Ken wears glasses. Są dwa powody. There's two reasons. Jeden powód to jest właśnie niewystarczająca ilość energii. One reason is lack of energy. Która wspiera procesy witalne i regeneracyjne w ciele fizycznym. It's lack of energy that supports the vital processes in the energetic body. A drugi powód to jest powód wynikający z tego piachu. Tam on ugrzązł w tym piachu, ciało energetyczne i wokół wirował tylko ten piach i były też takie lekkie, ale jednak takie zawirowania z tego piachu i to cały czas tak jakby oddziaływało na wzrok. Te takie ziarnka piasku. Tak jakby mgła, taka mgła się tworzyła, bo ten piach się unosił. The other reason was being trapped in that sand, and that sand was like spinning around, and that spinning caused like a fog with that sand, and that was affecting the eyes too. Dobrze. A co jest przyczyną perfekcjonizmu, dużych wymagań od siebie i od innych? What's the cause of the perfectionism, high expectations from himself and from everybody else? Perfekcjonizm to zawsze brak akceptacji samego siebie. Perfectionism is always a reason for not the lack of acceptance of yourself. To jest rodzaj nakładania takiego gorsetu. Putting like a corset. Wynika to z tego, że nie akceptuje się siebie i swoich możliwości takimi, jakie są, tylko stara się wszystko zrobić idealnym, bo nie ma akceptacji na to, co jest i na to, żeby być niewystarczalnym, tylko zawsze jest dążenie do perfekcjonizmu, które tak naprawdę kosztuje o wiele więcej energii, niż jest to potrzebne do normalnego wyniku. It's not being able to accept himself and his capabilities
And możesz jeszcze raz powtórzyć? To jest strach przed przed tym odrzuceniem również. Przed tym, że nie jest się akceptowanym i nie akceptuje się siebie takiego, jakim się jest, że trzeba ciągle być lepszym i zrobić lepszy wynik i coraz doskonalszy, bo nie ma akceptacji na to, co jest. Okay, there's no acceptance for who he is. It's a fear of being rejected. It's a fear of not being who you want, who you are, and wanting to be perfect. Gdzie jest ten brak akceptacji w Kenie? Świeci na czerwono. Where is that lack of acceptance in Ken? Nie It's ma lighting go up red. już. Nie ma go It's już. not- Był skoplowany ze strachem przed odrzuceniem. It's not there. It was connected with the fear of being rejected. Fantastycznie. Czy Ken jest gotowy poznać szefa tej przestrzeni i pożegnać się z nim raz na zawsze? Is Ken ready to meet the boss of that space and say goodbye to him once and for all? Tak. Woła szefa. He's calling the boss. Kto jest szefem? No, Who is the asesu. boss? Aseso. Asaso. Poproś Kena, żeby poprosił go o kontrakt. Ask Ken to ask him for the contract. Podał mu. He Teraz gave it to him. Teraz chcę, żeby Ken wykasował całą swoją energię i wszystkie eksperymenty z DNA z udziałem jego energii są zniszczone. I want Ken to erase all the energy that was drawn from him, all what was his energy used for, all those DNA experiments. I want Ken to erase it and to destroy it. I w tym momencie niech Ken anuluje wszystkie pakty, kontrakty, które ma z tym bytem. Całkowicie. Now have Ken cancel all the contracts, all the pacts that he has with that entity. Dobrze. Co Ken chce zrobić z tą przestrzenią i z tym bytem? What does Ken want to do with that entity and that whole space? Chcę, żeby ten ruchomy piasek wszystko wciągnął, pochłonął w głąb ziemi. He wants those quicksands to swallow it to the bottom of the earth. I tak się dzieje. Raz, dwa, trzy. And that's what's happening. Teraz Ken może sobie otworzyć swoją własną przestrzeń, w której czułby się wolny i bezpieczny. Now Ken can open his own space that he will feel free and secure in. Gdzie jesteśmy, Muni? Where are we? Przedostał się na tym dywanie przez chmury i przestrzeń się przed nim rozpościera, taka zielona, soczysta łąka. Gdzieś tam daleko jest też brzeg morza. He went on that carpet through the clouds, and there's like a green fields, and in the distance there is a seashore. Co Ken chce zrobić z kontraktem? Może go spalić. What does Ken want to do with the contract? He can burn it. Nie, spalić w promieniach słońca. He wants to burn it in the sun rays. Dobrze. Muni, pozwolisz mi porozmawiać z Kenem? Moni, can I talk to Ken? Tak. Dziękuję Ci bardzo. Na trzy. Yes. Raz, dwa, trzy. Ken, jak się czujesz w nowej przestrzeni? Ken, how do you feel in the new surroundings? Witaj. Bardzo dobrze. Very good. Chciałbyś sobie podnieść wibrację wyżej? Would you like to raise your vibrations? Dlaczego nie? Why not? Proszę bardzo. To podnieś sobie tą energię miłości, kreatywną, seksualną, mentalną.
Raise your vibrations, raise your energies of love, creativity, your mental energies. Tą pewność siebie, zaufanie do siebie, bezpieczeństwo sobie, wzmocnij to 100 000 razy w sobie. Your self-confidence, your security, your love, raise it 1000%. Fantastycznie. Jak się czujesz na nowych wibracjach? How do you feel in new vibrations? Rewelacyjnie. Perfect. Fantastic. Chciałbyś coś przekazać Kenowi fizycznemu? Would you like to say anything to physical Ken? Że przeszedł bardzo długą drogę, żeby stanąć w tym miejscu, gdzie teraz stoi. That he walked a very long path to come to the point where he is now. I że jest na najlepszej drodze do samego siebie, do połączenia ze sobą, do własnej spójności. And that he's on the right path to connect with himself, to be one with his soul. Nie ma absolutnie żadnego strachu ani żadnego lęku na jego drodze. There's no more fear on his path. Cała jego miłość do samego siebie, moc, siła i światłość są do jego dyspozycji w każdej sekundzie. His whole power, his whole love, everything is at his disposition to use for him. Więc może być tylko pełen sukcesu, jeżeli będzie się ze sobą łączył. He can be full of success only if he's going to be connecting with himself. Fantastycznie. Ken, czy jeszcze coś mogę dla Ciebie zrobić? Fantastic. Ken, is there anything else I can do for you? Dziękuję. Zrobiłaś bardzo dużo. Thank you. You did a lot. Proszę bardzo. Rozłącz się od Muni całkowicie. Raz, dwa, trzy. Disconnect from Muni completely. Muni, jak widzisz Kena w tej nowej przestrzeni? Muni, how do you see Ken in that new surroundings? Chodzi na bosaka po tej zielonej łące. He's walking bare feet on the green field. Jest bardzo taki rozświetlony. Energia płynie jednostajnie. He's very bright. His energy is flowing at a steady pace. Jest pełen radości, wewnętrznego spokoju i pewności. He's full of happiness. He's peaceful and he's calm. Poproś Kena, żeby te zmiany z poziomu ezoterycznego przesłał do Kena fizycznego, żeby Ken fizycznie też to poczuł. Ask Ken to send all those changes from the esoteric level to physical Ken, so physical Ken can feel that too. Przesłał? Did he send Przesłał. it? Yes. Fantastycznie. Muni, jesteś sama? Fantastic. Muni, are you by yourself? Tak. Yes. Teraz wyprowadzę Muni z hipnozy. Kasia will bring Muni back now. Muni, teraz policzę od 1 do 3 i na 3 otworzysz swoje oczy. 1. Rozłączasz się ze wszystkim i wszystkimi całkowicie. Jesteś wolna. Jesteś wolna od wszelkich podpięć. Cała energia wraca do Twojego ciała. Twoja miłość, Twoja radość, Twoja kreatywność, sprawczość. Cała energia wraca do Twojego ciała. Czujesz swoją moc, swoją siłę, swoją energię. Cała energia wraca do Twojego ciała, wypełnia Twoje ciało. Od czubku palca do czubku głowy. Czujesz swoją energię, czujesz swoją miłość, radość, sprawczość w sobie. Czujesz się fantastycznie w swojej energii. 2. Wybudzasz całe ciało fizyczne ze snu hipnotycznego. Zaczynasz poruszać palcami u nóg, kostkami, kolanami, biodrami, głową, szyją. Całe ciało fizyczne wybudzasz ze snu hipnotycznego. Cudownie. Cała energia wypełnia Twoje ciało fizyczne.
Czujesz swoją energię w swoim ciele fizycznym. Twoje ciało fizyczne jest lekkie, wypełnione miłością, radością, sprawczością. Czujesz się fantastycznie w swoim ciele fizycznym. Jesteś piękna, radosna, szczęśliwa, kochana, zdrowa, szczupła. Czujesz się cudownie w swoim ciele fizycznym. I jesteś gotowa do otwarcia oczu. 3. Jesteś z nami. Cześć, Muni. Cześć. Jak się czujesz? Dobrze. Okej, bez zakręcenia. No to dobrze. To powolutku. Ken, Kasia was just asking Mooney how she's feeling. Ken, możesz otworzyć mikrofon. Ken, you can unmute. How do you feel? Good. Good? Yeah, good. Which information from the session were the same how you felt in your body? So when you asked Monier to connect to me and she breathed heavy, I went backwards. When she disconnected from me, I went forwards. Every time I felt that. Gotcha. I've said for a long time that I've drowned in a past life because I've had fear of water. And I had a different story that I told about my fear of abandonment because I created another story in this lifetime and probably in past lifetimes, but that one really, that made me very sad. Yeah. Do you see how the trauma, if it was not healed, is like restarting again, till this moment? Today you free yourself from it. You're gonna create totally different life experience at this moment, and you have 100% energy just for yourself. Whatever you put thoughts to it, you're gonna materialize. You know, yeah. And there is no fear in you. You are free of all of those the trauma, you know, and you have 100% energy for you. You can just, you know, fly. Awesome. Beautiful. Muni, do you want to say something? Maybe only this. It's you are on your way, and it's now begin the best time of your life, because you're very conscious, and it's very important to take every day 20 minutes or something like that only for you to connect with yourself, you know, with your heart, to get off your mind and to go down to your heart. Very important. I think you know about what I'm talking now, because you are from the long time on your way. So I can only wish you good luck, because the power is with you and your love is with you. So it will be the great time for you. Yeah. And now, you're gonna have like next 3 months, you're gonna be feeling, you know, all of the information from esoteric level, they're gonna come into your physical body. You're gonna start feeling more safer, you know, more loved, you know, towards yourself, and you're like, safe. I am good enough, you know. I feel wonderful, you know. It's like totally gonna be different experience from now on, you know, with you, with people, with everyone, you know, because you feel safe. You are, you know, with yourself together, you know. But I just want to let you know, but it takes up to 3 months to get to the physical body, and but it depends on you. If you are like, hey Ken, you know, I would like to have those changes now, please, you know, I want to feel it, you're gonna get it then like this, you know. Ken, would you like to share your session with other people, or would you like to keep private? No, let's share it. Let's share it? Okay. Do you want to have your face open, or do you want to cover your face? Open is fine. Open is fine. Thank you so much, Ken. Brave man. Yeah.